Jak często wpadasz w szał, kiedy twój małżonek próbuje zacząć rozmowę, a macie za chwilę wychodzić? Albo kiedy rozmawiacie na jakiś ważny temat, a któreś z waszych dzieci zaczyna szarpać cię za nogę i krzyczeć mamo, mamo, mamo. Witajcie w świecie szumów komunikacyjnych. Jest ich mnóstwo, ale dzisiaj porozmawiamy o tym, jak można się z nimi uporać. Zapraszam, zaczynamy. Mówiłam Wam ostatnio, jak wygląda proces komunikacyjny. Jeżeli nie widziałeś jeszcze tego odcinka, to koniecznie zrób to teraz, bo ta wiedza przyda Ci się do lepszego zrozumienia tego, o czym będę mówiła w tym odcinku. Do procesu komunikacyjnego, który tam omówiłam, dochodzą liczne szumy komunikacyjne. To nic innego jak to, co zakłóca przekaz komunikatu. Mogą się one pojawić po stronie nadawcy, odbiorcy, a także samego komunikatu. Mogą także być spowodowane poprzez czynniki zewnętrzne, co możecie teraz odczuwać, bo specjalnie wybraliśmy miejsce, które nie jest za ciche. W literaturze można spotkać różne podziały. Niektóre książki mówią, że szumy komunikacyjne to są bariery komunikacyjne, inne mówią, że to osobna kategoria. Według mnie nie ma co nad tym debatować, ale sprawdzić, co tak może szumieć, że nam nie pozwala się po prostu dogadać. Szumy można porównać do zaparowanej szyby w aucie lub zaśnieżonego telewizora. Niby widzimy, co tam jest, wszystko słyszymy, ale jakoś tak niewyraźnie. Jesteśmy zirytowani, zdenerwowani, zmęczeni jazdą czy oglądaniem telewizji. Jakie zatem szumy możemy wymienić? Szumy zewnętrzne to wszystko to, co pochodzi z zewnątrz. Słyszycie tutaj zapewne szum wody, panów, którzy ustawiają żaglówki, czy wiatr. To może także być zapach lub wszystko, co tak naprawdę nas rozprasza. Krzyczące dziecko, trzeszcząca słuchawka w telefonie. I uwaga, jeszcze jedno, presja czasu. Jak się nam spieszy, to nie bardzo mamy ochotę rozmawiać i jesteśmy tym bardziej poirytowani. Szumy wewnętrzne, inaczej psychologiczne, czyli wszystko to, co jest po stronie odbiorcy i nadawcy, czyli po stronie człowieka. To może być zmęczenie, choroba, złe samopoczucie, głód czy jakiś dyskomfort. Szumem mogą być uprzedzenia, stereotypy, brak zaufania czy silne emocje. One bardzo mocno wpływają na przebieg rozmowy. Sami wiecie, że gdy jesteście źli czy zmęczeni, to nie macie ochoty rozmawiać. Po stronie nadawcy szumem może być jakieś zaburzenie mowy lub szybkie tempo mówienia, albo wręcz przeciwnie, zbytnie rozwlekanie swojej wypowiedzi. Inne szumy są związane z komunikatem, treścią, którą przekazujemy. One są nazywane inaczej semantyczne. To inaczej żargon, gwara, używanie języka naukowego. I wbrew pozorom, w małżeństwie można używać tak zwanych mądrych słów po to, aby obrazić lub poniżyć małżonka. Uważajcie na to. Nie każdy z nas jest prawnikiem, lekarzem, inżynierem i nie musimy rozumieć wszystkich słów, które są używane przez te profesje. O ile wymaga sporo czasu wyeliminowanie niektórych szumów, m.in. uprzedzeń, stereotypów czy spowodowanych poprzez zranienia, to na wiele z nich mamy realny wpływ. Wystarczy je tylko dostrzec i wyeliminować. Na przykład możemy nie zaczynać rozmowy lub odłożyć ją, kiedy jesteśmy mocno zdenerwowani i wiemy, że ta emocja źle wpłynie na przebieg rozmowy. Albo kiedy jest hałas, dzieci krzyczą, no to nie ma sensu zaczynać poważnych tematów. Lepiej wtedy poczekać, aż sytuacja wokół nas się uspokoi. Możemy wieczorem zaparzyć herbatę, usiąść wygodnie, zjeść jakąś dobrą kolację i wtedy zacząć rozmawiać. Zwracajcie także uwagę na własne uczucia podczas rozmowy. Kiedy narastają te trudne emocje, złość, zdenerwowanie, może nawet irytacja, to odłóżcie rozmowę i poczekajcie, aż one miną i wtedy będziecie w stanie konstruktywniej rozmawiać. Badajcie siebie, dbajcie o siebie, bo to naprawdę bardzo dużo daje. Eliminujcie także te szumy, na które macie realny wpływ. Ułatwiajmy sobie komunikację. Ona sama w sobie jest już dość skomplikowana. Na dziś to koniec. Do zobaczenia wkrótce. Aby być na bieżąco, pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku. Pozostawcie też komentarz. Będzie mi niezmiernie miło. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam Was.